kamper niesprzedany, kolejny tydzień mija. Zobaczymy, jakie są ceny w internecie. Żeby cokolwiek naprawić w silniku w Integrze, No w tym przypadku jest to bardzo mały dostęp. ten jest nadal dostępny, został wystawiony 4 tygodnie temu. Jak widać, kamper niesprzedany, kolejny tydzień mija, a my nadal próbujemy sprzedać kampera i znaleźć jakiegoś nowego. Trzeba zajrzeć do środka, co się tutaj dzieje, jak tam bateria. Nie był używany kilka tygodni, więc czas. A tym bardziej, że robi się chłodno, może troszeczkę włączymy ogrzewanie i podgrzejemy kampera. No ale się z Wami jeszcze nie przywitałem, więc witam wszystkich serdecznie. Jesteście na kanale Camper Go. Moje imię to Łukasz i zapraszam na odcinek. Dobra, włączamy sobie sprzęt, światełka w środku, woda, jest jakaś 1/4 mniej więcej. No niech będzie, myślę, żeby ją wylać, ale może jeszcze nie, bo mrozów jako takich nie powinno jeszcze być. A jakby przyszedł ktoś, kto chce kupić kampera, no to warto, żeby ta woda była w środku, żeby sobie sprawdził w ogóle zlew i to wszystko. A w dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać kampery online. Zobaczymy, jakie są ceny w internecie, popatrzymy troszeczkę ogłoszenia, porównam sobie, jak to wygląda mniej więcej, jakie są różnice między ogłoszeniami w internecie od osób prywatnych, a tych, które oglądaliśmy w różnych salonach. Ale jest jeszcze jedna kwestia, taka, która troszeczkę mnie irytuje, bo po komentarzu od jednego z widzów, który napisał, żeby zastanowić się dobrze nad Integrą, bo oprócz tych wszystkich plusów, jakich możemy spodziewać się po Integrze, czyli dużej ilości wnętrza, w środku przestrzeni, takiego luzu, no to są też minusy. Takim głównym minusem, jaki może być, to jest to szyba przednia. Jest ona bardzo droga. W wymianie może być to dosyć kosztowny interes. Drugą ważną sprawą, którą chciałem też sprawdzić w tym odcinku, żeby cokolwiek naprawić w silniku w Integrze, trzeba rozebrać tutaj całe wnętrze, więc chciałbym to sprawdzić, jak otwiera się maska w takiej Integrze, no i jak to wygląda mniej więcej pod względem technicznym, pod względem obsługi, wymiany olejów, więc może uda się po prostu podjechać do jednego z tych najbliższych komisów, które mamy tutaj w okolicy i otworzyć taką maskę, więc zapraszam na odcinek. W międzyczasie trzeba podłączyć gaz, włączę ogrzewanie i zobaczymy, niech to się grzeje, a my podskoczymy do tego komisu i obejrzymy sobie tego kamperka Integra, jak to wygląda pod względem otwarcia maski. A dla widzów, którzy nie wiedzą, jak to funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, to zobaczcie, mamy takie śmietniki. Te worki nam przywieźli w czwartek. No i trzeba w nie wkładać całe plastiki, wszystkie plastiki. W oddzielny taki boks trzeba wkładać samo szkło i butelki, a w trzeci wszystkie papiery i tekturę. Jest jeszcze jeden boks na żywność. No i taki główny, duży śmietnik, który stoi tam dalej, w którym odrzucamy takie generalne odpadki. Ale to mniejsza z tym, o śmieciach nie będę Wam opowiadał, więc bierzemy się za robotę. O, leci wszystko, leci. Nie wiem, jak tu jest z gazem, bo w jednej butli miałem mało gazu. To chyba jest ta teraz włożona, gdzie gazu jest mało, więc zaraz sprawdzę. Jak nie, to zaraz podłączę drugą i będziemy włączać to ogrzewanie. Tak, ona jest w miarę lekka, to ta butla jest pusta. Przyniosę drugą. Dobra, wkładamy ją i podłączamy. O, jedną ręką nie dam rady. Trzeba zerknąć, czy jest zakręcona. Tak, zakręcona. Odkręcamy sobie wąż. Mam takie kółeczko, dzięki któremu łatwiej odkręcić. Nie muszę używać klucza. O, tak to wygląda. Także podłączam pod drugą. Zakręcamy i działamy. Swoją drogą w drugim kamperze, jeżeli już będziemy mieli, to chętnie zainstaluję Duo Control, żeby te dwie butle były spięte już na stałe i nie trzeba by, żeby było ich po prostu cały czas przemieniać. Dodatkowo w trumie w Duo Controlu można jeździć z otwartymi butlami, bo jest tam zawór bezpieczeństwa, także to też jest dobre rozwiązanie. Butle przemienione, włączamy. Tutaj włączamy ogrzewanie, więc tak, sobie przełączymy na symbol gazu. O, niech będzie taka temperatura. Powietrze leci, jeszcze zimne. Zaraz powinno cyknąć ogrzewanie. Nie wiem, czy to będzie słychać. Tutaj się zaświeci zielone światełko. I wtedy już ruszy. O. Poszło. O, wyłączyło się. Co jest? Gazu nie ma?
często właśnie się wyłącza to ogrzewanie, jeżeli tutaj się zbierze woda. Tutaj zasysa. Czuję, że powietrze jest zasysane. O! Poczułem gaz. Także teraz będzie chodzić. Przy wymianie butli gdzieś prawdopodobnie nie było gazu i zgasło. No, teraz chodzi, nie wyłącza się. Włączymy sobie jeszcze tutaj podgrzewanie wody. Niech też się podgrzeje. Zobaczymy, jak tam tutaj powietrze ciepłe. Już takie letnie. O, stryknęło też boiler. Woda, podgrzewanie wody również się włączyło. Wczoraj jeszcze ładowałem hulajnogę z naszej przetwornicy, żeby troszeczkę ruszyć ten akumulator. Zobaczmy, jak to... A cały czas są 4 kreski. Tutaj są gniazdka na 230. Zaraz zobaczymy, jak tam to wszystko wygląda w aplikacji Victrona. Włączmy aplikację Victrona. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda na telefonie. Co my tutaj mamy? Na tą chwilę jest ładowanie 14 W, a dosyć pochmurnie jest. O, nawet widać wczoraj, że troszeczkę tego prądu zużyłem, bo poszło troszeczkę ładowanie. A tak na co dzień kamper stoi nieużywany. O, tutaj coś się działo. Solar cały czas po prostu trzyma ten akumulator w pełni naładowany. Już go nie doładowuje. No czasami jak jest większy pobór. Dlatego dzisiaj troszeczkę włączyłem to ogrzewanie. I po pierwsze niech ten wiatrak, ta dmuchawa, troszeczkę ten akumulator ruszy. Niech to się wszystko po prostu rozgrzeje. A my skoczymy zobaczyć te integry. No i jesteśmy. Widzę, że stoi tam jakaś integra. Zobaczymy, ale to jest nowa. Pójdziemy tam dalej w głąb. Może będzie jakaś używana, taka, która by nas interesowała. I wtedy możemy zobaczyć tą maskę. A swoją drogą cały tydzień jest ten sam, ponieważ Ania razem z Kają pojechały do swojej mamy do Włoch, do Rzymu. Także one się tam bawią. Pojechały w czwartek i wracają w poniedziałek. Także taki długi weekend. A ja z psem siedzę sam w domu. Także też jest fajnie. O, widzę, że tutaj w tej integrze chyba nawet jest otworzona maska. Ja nie wiem, jak to się otwiera, ale ewidentnie jest otworzona. O, tutaj jest klapka od maski. Ciekawi mnie, jak to wygląda w środku. Aha, czyli to jest na takich siłownikach. No w tym przypadku jest to bardzo mały dostęp tutaj do tego silnika, ale czy jest możliwe zrobienie obsługi? No chyba tak, chociaż wymiana jakichkolwiek części już tutaj nie bardzo wpływa. Dostęp jest niewielki, bo praktycznie tak jak teraz widać. Tylko tak jak mówię, to jest nowy typ. Nie wiem, jak to będzie w tych starszych. Tak, zamykamy. To jest na takich siłownikach. Jeszcze zerknę pod spód. Tutaj żadnej osłony nie widzę. Jest po prostu dostęp do silnika od dołu. Tak to wygląda. To jest nowy Pilot G740 Evidence. Swoją drogą zaraz jeszcze się rozejrzę, czy są jakieś nowe kampery. My tu byliśmy ostatnio. Nie będę już Was zabierał ze sobą, pokazywał wszystkiego, ale ja sobie tutaj popatrzę. O tej integry chyba nie było takiej malutkiej, ale nie widzę cennika. Pegaso, Roller Team. Tutaj jest ta, która ostatnio mi się bardzo podobała, ale to jest ten sam system, także widzę, że ta maska jest taka malutka. Prawdopodobnie tak samo z tej strony jest taka dźwignia do otworzenia tej maski. No, od strony pasażera. To się otwiera. To coś nawet nie chce otworzyć. Prawdopodobnie się to zapiekło. No nie chce się otworzyć, nie chce też ciągnąć, bo jest to nowy kamper, żeby tutaj czegoś nie zepsuć. Tutaj jest jeszcze taka Adria, też ją pokazywaliśmy ostatnio, ale taka maska jest malutka z przodu. Jest tylko taka osłona. Tutaj prawdopodobnie więcej się da zrobić, bo jest to starszy kamper niż ten Pilot obok. No ale nie wiem, wejdę do środka, czy jest możliwość otwarcia tego. O, tutaj jest taka dźwignia. Maska odskoczyła
Jest tu pewnie gdzieś jeszcze jakiś taki bolec. Więc przyjechał pan z obsługi, niestety nie dało się otworzyć tej maski, tak jak wam pokazywałem. Nie wiem, coś jest prawdopodobnie tam zastało się, zapiekło, więc nic z tego, ale i tak widziałem to na tamtym z przodu. Ale też pan mi powiedział, że wszystkie rzeczy, które wymagają obsługi, można wykonać z zewnątrz tego kampera. Czasami trzeba ściągnąć tylko jakiś tam pas plastikowy, który tam osłania, ale wszystkie rzeczy takie obsługowe są do wykonania normalnie z zewnątrz. Tak samo są to zwykłe, normalne silniki, takie jak są w półintegrach. Jeszcze sobie zerknę pod spód tego kampera, jak to wszystko wygląda. Tamtego już widzieliśmy, a to jest ten starszy. Tutaj już są osłony, więc za wiele nie zobaczymy. Tak to wygląda od spodu. Prawdopodobnie większość rzeczy też można zrobić właśnie od spodu i z przodu. No i jestem w domku. Swoją drogą, jeżeli oglądają to właściciele kamperów typu Integra, dajcie znać w komentarzu, jak to jest w rzeczywistości z tymi obsługami, z tymi przeglądami w tego typu kamperach. Bardzo mnie to ciekawi i nie ukrywam, że jest to jeden z takich głównych czynników, który może zadecydować na tak albo na nie, jeżeli chodzi o tego typu kampery. Bierzemy komputer i idziemy do kampera. O, jak się fajnie nagrzało. Pokażę wam nasze kampery, które zaznaczyłem w ulubionych i może gdyby się udało sprzedać w miarę szybko naszego, to pewnie byśmy od razu pojechali oglądać te, które wam zaraz pokażę. Ogrzewanie ładnie chodzi, daje radę. Przy okazji też podłączę komputer sobie pod przetwornicę. Bym chciał troszeczkę ten akumulator rozładować, niech po prostu coś się dzieje w nim, bo solar cały czas ładuje. On od jakichś 2-3 tygodni w ogóle nie był używany, więc po prostu przyda się troszeczkę go rozładować. O, już troszeczkę spadło na akumulatorze. 3 kreski. Dobrze, dobrze. W pierwszej kolejności pokażę wam jeden kamper, którego mieliśmy zapisanego w ulubionych. Chciałem po niego jechać, no ale niestety nasz kamper się jeszcze nie sprzedał. Ten kamper już został sprzedany, szkoda, ale zaraz wam pokażę, co mniej więcej, jak to wyglądało. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Próbuję połączyć laptopa z internetem przez telefon, ale powiem wam, że tragedia. Ten internet, ja nie wiem, co się dzieje w Anglii. Żeby to dobrze działało, to trzeba naprawdę znaleźć takie jakieś miejsce odpowiednie, bo w tak wielu miejscach gubi zasięg, że to jest jakieś nieporozumienie. I teraz tak, to był kamper z 2018 roku. Kosztował 40 tysięcy funtów. Właśnie był on w Bristolu, dosyć blisko nas. No i to był kamper Deathless Sunlight T68, 4-osobowy. Pół Integra. Miał 21 tysięcy przebiegu, no i bardzo fajnie wyglądał, do 3,5 tony. Kamper był właśnie już po serwisie, po sprawdzeniu, więc fajnie to wyglądało. O, teraz możemy zobaczyć, tak on wyglądał. Taka pół Integra, właśnie z bagażnikiem z tyłu. Tutaj mamy widok z drugiej strony, z tyłu. Minusem było to, że po prostu tutaj nie było wejścia na bagażnik z jednej strony, tylko to wejście, ten właz do garażu był tylko z jednej strony. Tak wyglądał środek, taki duży garaż. W środku on prezentował się, miał właśnie taką ławkę w kształcie L, stolik na środku. Tutaj miał dodatkowe siedzenie. Lodóweczkę taką większą, taką kuchnię, oddzielny prysznic, na czym nam zależy, taką toaletę, no i łóżko takie podwójne. Tak wyglądała kuchnia, 3 palniki, zlewik, no i opuszczane łóżko na środku, na którym też nam zależy. Także ten kamper nam uciekł sprzed nosa, dosyć szybko się sprzedał. Myślę, że był na rynku jakieś 2 tygodnie. Także jeżeli byśmy sprzedali naszego kampera, to prawdopodobnie byśmy pojechali po tego. No ale nic, przejdźmy do tych, które są jeszcze nadal na rynku. Następny to już jest Integra. Ten jest nadal dostępny, został wystawiony 4 tygodnie temu. Jest to Rapido, 2015 rok. Rapido 883F. Kosztuje 46 tysięcy funtów i też mam go właśnie w ulubionych. Bardzo fajny kamper, więc tak on wygląda z boku. Tutaj jest druga strona, także dojście do garażu jest z 2 stron. Też dowiedziałem się ciekawą rzecz, że normalnie w Integrach te drzwi wejściowe, które są z przodu otwierane, normalnie są dla kierowcy. W Anglii kierownica z drugiej strony, więc te drzwi zostają dla pasażera. Także jak widać, producent już nie zmienia pod Anglię
całej obudowy tego kampera, więc zostaje to tak, jak był, wychodzi fabrycznie na całą Europę. Tył tak się prezentuje. Tutaj jest wejście z boku, markiza. Przód tego kampera, tak jak mówiłem, 2015 rok. Już kamper ma wbudowane 2 butle z gazem. Na dachu 2 jakieś małe solary, antena satelitarna. Także to już na plus. I tak wygląda wnętrze. Wnętrze bardzo ma fajne kolory. Taki brąz z jasnym. Podobało nam się to. Z przodu tutaj jest taka ławka z jednej strony i z drugiej strony. Także ludzie siedzą naprzeciw siebie, ci podróżujący. No i co? I tak jak widać, telewizor, duża lodówka. Tak wygląda deska rozdzielcza. Średnio nam się podoba to te wstawki drewna, no ale trudno, jakoś byśmy to przeżyli. Tutaj jest regulator do ładowania od solarów. No i tak, łóżko z przodu takie opuszczane, duże. Tak wygląda lodóweczka. Łóżko opuszczone, czyli po złożeniu tych 2 foteli przednich. Oddzielny prysznic, na czym nam też zależy. Łazienka. No i jeszcze raz. Jeżeli chodzi o opis, za dużego opisu nie ma. Trzeba by było się dokładnie kontaktować. Doskonała kondycja, napełniane butle z gazem, solar panel, antena satelitarna. Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń. Także to jest drugi kamper, no pierwszy, który po prostu nam się podoba i którego byśmy chętnie zobaczyli. Także przechodzimy do następnego. Kolejny jest to również Rapido, tylko jest to model 890F, również z 2015 roku. Ten kamper już jest dużo droższy, ale on ma też dużo dodatkowego wyposażenia, o którym zaraz opowiem. Kosztuje 56 tysięcy funtów. I tak, piękny 4-osobowy kamper, 29 400 mil, taki jest przebieg. Wyposażony jest w dodatkową klimatyzację, w napełniane butle z gazem, solary 600 W, 280 Ah, taki jest akumulator, 3000 W, czysty sinus przetwornica. Tak jak mówiłem, 2 razy 12 kg butle z gazem LPG, 2 telewizory, jakiś jest S5 tracker, stereo, Sony, CarPlay, skórzane siedzenia, aluminiowe felgi. Waga jest jego DMC do 3 ton 850 kg. Może być obniżona do 3,5 tony. W Anglii jest to popularne, że po prostu tą wagę można sobie zmienić. No ale wtedy, gdy się go obniży, to na pewno ta ładowność już tego kampera zostanie bardzo ograniczona. No i przejdźmy do zdjęć. Z przodu tak się prezentuje. Tak jak widać, ta maska również jest taka malutka. Może troszeczkę większa niż w tym nowym Rapido, który dzisiaj oglądaliśmy, ale też prawdopodobnie ją się tak po prostu bierze, podnosi i do góry się ją delikatnie unosi, więc dostęp jest no średni jak to w wszystkich Integrach, ale tak jak zapewnił mi Pan, no jest to dostęp taki, który umożliwia całą obsługę tego silnika. Dlatego tutaj powtarzam jeszcze raz to pytanie, które wcześniej zadałem. Jeżeli ktoś ogląda, kto ma takiego kampera, dajcie znać, jak to jest w rzeczywistości. W środek skórzany, kanapa w stylu L. Tutaj może podróżować 2 osoby. Tą część się demontuje, także tutaj można zrobić po prostu taką normalną ławkę. 2 przednie fotele obracane i tutaj trzeci fotel. Tutaj widzimy, jak łóżko zostało opuszczone, zostały tutaj zasłonięte takimi zasłonkami. 1 telewizor. Tutaj jest dojście do garażu. Ten włas jest troszeczkę mniejszy niż te z drugiej strony. Tutaj jest ten większy tył, bagażnik na 3 rowery. Przenosimy się do domu. Ten internet jakiś jest tutaj słaby, także idziemy do domu, tam podłączę komputer pod Wi-Fi, no i będzie troszeczkę może sprawniej to wszystko szło. No i jesteśmy w domu. Widzicie, jak magicznie się szybko przenieśliśmy? Także oglądamy dalej to Rapido. Następnie możemy zobaczyć, jak dużo takich małych paneli on ma zamontowane na dachu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paneli, no i klimatyzacja. Stąd ta cena dużo wyższa niż tego poprzedniego. Tak wygląda deska rozdzielcza. Widzę, że ma wbudowane radio jeszcze Sony. Nie wiem, czy to jest fabryczne, chyba nie. A być może. 29 tysięcy mil. 2 butle. Tak wygląda z tyłu sypialnia, bardzo fajna.
łóżko z dostępem z 2 stron, to też jest bardzo wygodne podczas spania w 2 osoby. No i filmik tego wnętrza, także obejrzymy sobie, jak on wygląda. Ten kamperek jest to już pół Integra Adria z 2015 roku Sun Living Lido M46, 39 500, także cena przyzwoita, 2015 rok. I zobaczmy, jak on wygląda. Tył taki typowy dla Adrii, duży właz do garażu, środek, z tyłu łóżko na stałe, tak jak widać tutaj ławka z 2 pasami, te przednie fotele obracane. Kolorystyka bardzo ładna, duża jest lodówka. Łóżko jest opuszczane, takie na środku. Tutaj mamy prysznic oddzielny, bo jest to kabina, która po prostu tutaj się oddziela i nie pochlapiemy reszty łazienki. Tak wygląda lodówka. No i tutaj całe wyposażenie tego kampera. Także tak to wygląda. I jeszcze jest jeden, który chciałem Wam pokazać, już ostatni. Tutaj mamy już z 2016 roku kamper, który jest trochę droższy, kosztuje 55 000, ale bardzo fajny. Jest to 2016 rok, Adria Matrix 670 SL. Kamper do 3,5 tony, długi jest po 7,38 metra, silnik 2.3 diesel. No i tutaj tak to wygląda ten opis. Zobaczmy zdjęcia. Tak jak widać, z tyłu ma duży właz do garażu. Tak to wygląda z tyłu, drabina na górę, bagażnik na 2 rowery, duży garaż, bardzo fajny, już nowoczesny taki tył, typowy dla Adrii. No i kolor bardzo fajny, bo nie biały, tylko szary. Z tej strony tak on się przedstawia. Przód już jest nowoczesny, po liftingu, markiza, fajne takie czarne wstawki na tym szarym lakierze. Z boku, no uważam, że bardzo ładnie wygląda. To jest druga strona, no i środek. Środek już wygląda naprawdę nowocześnie. Kolorystyka, tak jak widać, biała z takim brązem. Tutaj siedzenia skórzane. Jak zwykle ławka taka w kształcie L. Fotele przednie obracane. Tutaj też dodatkowa ławeczka. To jest 4-osobowy kamper. Kuchnia. Łóżko opuszczane tutaj na środku. Tylna sypialnia odgradzana. Tutaj z jednej strony mamy prysznic, z drugiej strony toaletę. Pewnie zaraz będzie pokazane. Tak, tutaj mamy po prawej stronie toaletę. Z tyłu podwójne łóżko z szafkami u góry. No i po drugiej stronie jest oddzielny prysznic. Także tak wygląda ten kamperek. Także kochani, wiecie już mniej więcej, co wybraliśmy, co mamy na oku. Jak na tą chwilę musimy tylko sprzedać nasz obecny kamper, który stoi przed domem. Na razie cisza. Nie wiem, czy nie trzeba będzie troszeczkę obniżyć ceny. A jeszcze mam do Was takie pytanie. Z racji tego, że na razie nie wyjeżdżamy nigdzie, zajmujemy się teraz szukaniem naszego nowego kampera i tą sprzedażą. Nie ma może nic ciekawego z żadnych wyjazdów. Taki pomysł na odcinek, jeżeli macie jakieś pytania do nas, na które chcielibyście, żebyśmy Wam odpowiedzieli, to piszcie w komentarzach, a my, jeżeli będzie tych pytań kilka, to zrobimy taki odcinek właśnie Q&A, gdzie odpowiemy na te wszystkie Wasze pytania. Także bardzo serdecznie zapraszam do komentowania. Swoją drogą ciekawi mnie bardzo, jaka jest Wasza opinia na ten temat, czyli na temat kupna kampera właśnie z ogłoszenia od osoby prywatnej. Czy lepiej kupić kampera z salonu, od dealera? Mówię w sensie używane kampery, bo po prostu one będą trochę droższe, ale wiadomo, co się z tym wiąże. Jest zawsze jakaś gwarancja, te kampery są sprawdzone. Zazwyczaj są już po jakichś tam przeglądach, po wymianie oleju. Czy kupić kampera
dużo tańszego, może nie aż tak dużo, ale trochę tańszego i od osoby prywatnej. No ciekawi mnie, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Na tą chwilę kończymy. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Troszeczkę taka zbieranina tych różnych informacji. Tak jak mówię, na razie nigdzie nie wyjeżdżamy, więc nasz główny temat jak na tą chwilę to są poszukiwania kampera. Ja żegnam się. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, jakiś ślad po sobie zostawić, łapkę, jakiś komentarz. Najważniejsza rzecz, chciałem podziękować wszystkim subskrybentom, bo przekroczyliśmy 3000 subskrypcji, co jest bardzo dobrym wynikiem, uważam. Za to wszystkim dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, na razie i miłego tygodnia. Cześć!